Ogólnie powiem tak, dupna sytuacja. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Bardzo dupna sytuacja, bo jakoś słabo idzie i nic, w sensie nic nie idzie, o. Chyba pierwszy raz jesteśmy aż na takim zadupiu, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co i nie wiadomo jak. Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. Śmieci jak nie wiadomo co, ale jakoś doszedłem do was, moi drodzy. Szanowni Państwo, witam serdecznie w drugim odcinku z serii Honduras z Jak to daleko. Jesteśmy już w Hondurasie, w kraju, który liczy z 10 milionów mieszkańców. No i ma naprawdę pokaźny obszar terytorialny względem Salwadoru. No ale to nie ma co się ogólnie dziwić, bo Salwador jest najmniejszy. Pequeño, poquito, malutki. Moi drodzy, łapeczka, komentarz i rzecz jasna poczta sandałowa, żeby sandały nigdy nie zgasły, mile widziane. Zajrzenie na Patronite'a też mile widziane dla tych, którzy mogą. Dla tych, którzy nie mogą, cały czas jesteście, moi drodzy, mile widziani i nie ma tutaj żadnej presji. Z kierownikiem zwiedzamy świat. Zapraszam. Kto grał kiedyś w GTA, ten wie, że można sobie skołować motorek po prostu tak od strzała, że tak to określę. Słuchajcie, tam jest jakiś checkpoint. Wygląda on mi śmierdząco, więc stanę przed checkpointem. No bo po co ryzykować? No po co sobie komplikować ogólnie życie? Bo życie jest po to, żeby je przeżyć dobrze i w najprostszy możliwy sposób. Pojechał Paweł na grubo, ty! Pierwszy autostop w Hondurasie! W Hondurasie, ty! Kutasie! Ej, wyciąłem to? Czy zostawiłem? Ciekaw jestem. Z przyczyn technicznych zdecydowałem się, że przejdę ten punkt kontrolny. Bez problemu poszło. Słuchajcie, nikt się nie interesuje. To mi się podoba. To jest to, czego oczekujemy ogólnie od podróży, żeby nikt nam gitary nie zawracał względem tego, co chcemy osiągnąć. Pierwsze, co rzuca się w oczy, no to ta krajobrazowość górska Hondurasu. Powiem wam, że to wygląda tak malowniczo. Nie wiem, czy to odda na ekranie to, co teraz tutaj się dzieje na obrazku, ale naprawdę Honduras wydaje się ekstremalnie malowniczy. Jedziemy na Nakomę. Mógłbym wybrać tą Norte drogę, ale ta Norte droga bardziej styka się z Salwadorem, a chciałbym pojechać trochę powęszyć w głąb kraju. Ogólnie powiem tak, dupna sytuacja. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Bardzo dupna sytuacja, bo jakoś słabo idzie i nic, w sensie nic nie idzie, o. Tak trzeba to ująć. Jakieś złote rady stałych widzów? Coś będzie? Jakaś złota rada, żeby to przyspieszyć, szanowni państwo? Bo ja tu nie chcę nic mówić, ale słońce jest tak już nisko, że wręcz niepokojąco. Dawaj Paweł, będziesz na antenie. Pamiętacie, że w Ameryce Centralnej też czyha na nas, w sensie na mnie, po części też na was, malaria albo denga, ale nikt wam z podróżników nie powie, że jest taki złoty środek, który zawsze pomaga. Paweł, razem test gimnazjalny zdawaliśmy, a może i maturę w sumie, nie pamiętam, ale zobaczcie na skład preparatów naturalnych przeciw komarom i kleszczom. W niektórych możecie znaleźć taki składnik jak wyciąg z gwoździa. Widzicie? Wyciąg z gwoździa. Ja sam wyciągam z gwoździa i przyznam szczerze, że do tej pory, dzięki Bogu, nic mnie jeszcze nie wzięło. Że tak trzymajmy, szanowni państwo, tak trzymajmy. I tam ten Marek matury nie zdał. Mówiłem, Marek, trzeba podejść drugi raz. Nie! Marek po swojemu, że on będzie tym Madżadzi
Badżadzik tuk-tukiem zasuwał. No i ma! Teraz zasuwa w Hondurasie tuk-tukiem. Takie to życie. No, więc gwoździe idealne na ochronę. Idealne na ochronę. Komuś koszulka, coś tam ogólnie, jakaś bluzka, t-shirt. Jeśli macie ochotę, to śmiało, tutaj wam zostawiam. Tutaj jakieś mia amore. Tutaj tak samo. Mia vida, eil mip, fruas tie amo lovo. No coś tam wiecie. Dla swojej jakiejś seniority, ktoś tam, coś tam. Słuchajcie, jest taka, powiem sytuacja, że ciemno już się robi. A ja dalej mam do przejechania co najmniej z 40 minut. I ja to dzisiaj przejadę. Chociaż żebym miał to na sandałach przejechać, to ja to przejadę. Co to za bawolino? Ale wielki, ty. Kurde, jakby się rozpędził, to by byczysko jakich mało. Ty. O kurczę. Respekt czuję. To już 400 kg waży. Pierwsza zasada. Nie zaczepiaj. Nie zaczepiaj. Takiego byka nie zaczepiaj, bo to będzie przypał. Dobra, łapiemy stopa. O kurczę, to nie w tą stronę jednak. Tutaj mamy... Hola amigo! Kurde, nie odpowiedział mi, ty. Co to za kultura? Ja krzyczę z daleka. Hola amigo, czyli witaj przyjacielu. A on mi nie odpowiada. Nie, to nie. O, tu mogłem się złapać. Słuchajcie, obserwujcie, jak ktoś będzie z tyłu jechał, to mówcie. Tutaj po prawej parking dla ciężarówek. Duży, co? Hajs się robi. Ktoś zapyta kierowniku, a ile cena litra paliwa w Hondurasie? Już tłumaczę, już pokazuję. Czarek myśli, że na wesele się załapie. Holender, ty, żeby nie przejechali. Mordo, no którym pasem? Zobaczcie, weselicho się tam szykuje. A ja tutaj pokazuję 23 za regularną, to będzie mniej więcej 3,70 złotego. Super, to będzie tak mniej więcej 4 zł. No i diesel znacząco tańszy, jakieś 3,40, coś w ten deseń. Więc jak widzicie, w Hondurasie nie jest aż tak tragicznie. Trzeba by to odnieść, szanowni państwo, do zarobków. I o tym jeszcze porozmawiamy. Na obecny moment wiemy, ile kosztuje paliwo. Później będziemy się rozdrabniać na tematy zarobkowe. O, weselicho, a może ja bym się zamiast na noclegu szukać, to na weselicho bym się wbił. Dobra, szanowni państwo, nie ma co tutaj czarować. Dawaj, Marek. Łapiemy stopa. Teraz już bez żartów, bez pogadanek. Proszę spojrzeć, to jest inwestycja, ten wiadukt nad drogą. Kilkanaście tysięcy złotych wydane w sandałach. Niepotrzebnie. Nikt nie będzie wchodził i przechodził nad drogą i schodził, kiedy jest tylko jeden pas w jedną i jeden w drugą. Sobie spokojnie przejdzie, poczeka i przejdzie. Moi drodzy, takich inwestycji nie robimy. Mówiłem, że złapię, to złapałem. Ale na takim rozstaju dróg to jeszcze chyba dawno nie byliśmy. W sensie byliśmy, ale nie w tej podróży. Chyba pierwszy raz jesteśmy aż na takim zadupiu, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo co i nie wiadomo jak. No ale zaraz ogarniemy. Miejscówek do spania to tutaj nie ma. Słuchajcie. Tutaj nic nie ma. Oprócz tej instalacji artystycznej, która nie wiem co przedstawia, szanowni państwo. Wiecie co najbardziej w tym wszystkim mnie przeraża? Spokój. W ogóle kompletnie nie rusza mnie to, że jestem gdzieś po środku Hondurasu. Nie mam noclegu. Jest noc. Kompletnie mnie to nie rusza. I to mnie, szanowni państwo, najbardziej dziwi. Bo powinno mnie ruszać. Chyba. Dobra, będę iść pomalutku. Żeby była jasność, gość, który zabrał mnie tirem, to nie był z Hondurasu, tylko z Salwadoru. W Salwadorze autostop działał
naprawdę bardzo dobrze w Hondurasie, jak na obecny moment, no to lipa totalna. Koleżka się zatacza. Koleżka przede mną się zatacza. Nabity jak 4 sandały. Badaj, kurde. Modlitwa. Ja pierdzielę, ty. No badajcie, cały chodnik zajął. Dobra, masz fuksa, ziom. Nabity? Widzieliście jaki nabity? Gato? El gato. El gato. Sí. Gato! Gato! Pulpet. Pulpet honduraski, szanowni państwo. Pero! Widzieliście? Przyszedł, popatrzył, poszedł. Czas najwyższy, szanowni państwo, zadbać o miejscówkę na dzisiejszy wieczór. Na 98% będzie to namiot. Zapytałem szefową tutaj, czy mogę postawić namiot tutaj. Powiedziała, że nie mogę. Kurde, a tutaj był taki hotelik, ale został zamknięty. Pewnie przestał być rentowny najzwyczajniej w świecie, szanowni państwo. No i jestem trochę w tak zwanym... Bon! Kurde, Czarek! Gnojku! Nie świruj! Najgorsze jest to, że w nocy czarków jest dużo, mega dużo. Słuchajcie, zatrzymałem się pogadać z gościem i tam podpytuję go, przepraszam, mówię, gdzie tu można namiot postawić. No i on tam mówi, że o, nie wiem, tutaj nie za bardzo, bo tutaj w ogóle no tak niebezpiecznie i te sprawy. Ja mówię, no dobra, no to z pacjentem nie ma co za bardzo rozmawiać. No ale idę dalej, napatacza się jakiś taki młody gość przy stacji benzynowej, tak rozmawiamy. Ja mówię, ty, habla inglés? On mówi, sí, amigo, habla, of course. I przeskakuje na angielski. Okazuje się, że gość, wiecie, wykształcony. I rozmawiamy. On mówi, ty, to jest moja stacja benzynowa. Ja mówię, ja pierdzielę, ostro. Jak jego stacja, no to na pewno pozwoli mi postawić na stacji namiot. Bo wiecie, to trzeba mieć po prostu pozwolenie osoby, która jest właścicielem. No i on mówi tak, ty, nie stary, tak pogadaliśmy. I on mówi, człowieku, nie ma sensu, żebyś stawiał namiot. Ja tutaj obok stacji, dosłownie 2 kroki, 2 minutki marszem, mam dom. W tym domu nikt nie mieszka, jest klimatyzacja, więc możesz sobie spokojnie tam pójść i się wykąpać i w ogóle przespać się spokojnie, a jutro sobie z rana pójdziesz. Ja myślę sobie, kurczę, no pewnie jakaś opuszczona rudera. Przychodzimy, normalny, regularny dom z klimatyzacją. Na 16 stopni już ustawiłem. On mówi tak, Fernando mówi, człowieku, odpocznij sobie, witamy cię w Hondurasie. Ja mówię, ty, mówi, Fernando, bardzo ci dziękuję. Myślałem, że to będzie kicha totalna, a tutaj po prostu widzicie, co się dzieje. W szoku jestem. Jestem we wdzięcznym szoku. I ziomek mówi tak, skąd ty? Ja mówię, z Polski. Ja ile żyję, to Polaka nie widziałem tutaj. Ja mówię, to jeszcze bardziej się cieszę. Więc widzicie, jak wygląda ogólnie podróżowanie. Nigdy nie wiesz, co cię czeka i trzeba po prostu rozmawiać z ludźmi. Jak jest podsandałowa sytuacja, to i tak wyjdzie z tego całkiem... Wyjdziesz z tego obronnym sandałem. Słuchajcie, słyszymy się jutro w drodze do stolicy. Więc do usłyszenia za 2 sekundy. Ja idę się wziąć prysznic i trochę odpocząć. Czołem! Puf, witam Państwa bardzo serdecznie. Kierownik wyspany. Temperatura w pokoju jest, powiedziałbym, bardzo przyzwoita ze względu na klimatyzację. Moi drodzy, czego więcej chcieć od losu? Naprawdę niczego nie można więcej chcieć. Wczoraj w nocy patrzę tutaj, bo tutaj jest stacja. Normalnie ten szeryf, który ochraniał tą stację, to normalnie też mnie ochraniał, bo stał tutaj na rogu i cały czas obserwował, czy co się tutaj dzieje. Dopiero jak światło wyłączyłem, to poszedł. Jak zrobię toaletę, to wam pokażę całe mieszkanko, które tutaj jest. Tego mieszkania nikt nie używa. Ono po prostu jest sobie, bo jest. Tutaj ogólnie tak jakby system bezpieczeństwa wieszakowy, żeby w razie czego,
mieć nieco więcej sekund na reakcję. Tutaj troszkę przyblokowanie, żeby trudniej było otworzyć drzwi. Ściągam system wieszakowy i wyciągam ten. No bo już mi nie są potrzebne, bo nie śpię. I ktoś zaraz powie, kierowniku, ale co, przecież nie wierzysz temu gościowi, on cię zaprosił. Słuchajcie, to nie jest kwestia ogólnie wiary w człowieka, który mnie zaprosił, bo ten gość, który mnie zaprosił, to jest naprawdę równy gość i wierzę mu, nie? Że po tej krótkiej rozmowie, po tym spotkaniu, naprawdę wierzę mu, że nie miałby złych intencji, bo to się da wyczuć. Bardziej ten system awaryjny zakładam ze względu na to, że nigdy nie wiesz, kto cię obserwuje. Bo to wbrew pozorom nie jest takie oczywiste, że ktoś po prostu cię przyprowadził do domu i nikt nie widział. Ty tego nie wiesz, czy ktoś widział, czy nie widział. Może ktoś widział, a niestety, szanowni państwo, człowiek z Europy, który jest Amerykaninem, ma łatkę Amerykanina, no to siłą rzeczy może przyciągać różnych ludzi, różnych obywateli. Więc system wieszakowy zawsze kilka sekund szybszej reakcji, w sensie więcej czasu na reakcję, o tak daje. Jest taka sytuacja. Oczy i uszy szeroko otwarte, zwłaszcza kiedy jesteś w podróży sam. Dobra, myję zęby, żeby mi nie wypadły. Słuchajcie, trzeba pozbierać wszystkie rzeczy. Ale mi się nie chce. Wiesz, mi się dzisiaj tak nie chce jechać nigdzie. Jakieś takie mam uczucie, żebym sobie odpoczął. Ale życie jest jakie jest. O, zobaczcie, jak koszula się od podróży jak wyblakła. Nieźle, co? Ciekawa sprawa. Kolor traci od słońca. Jednak słońce mocnym jest narzędziem. Pachnąca. Dlaczego pachnąca? Niektórzy tylko będą wiedzieć. Dobra, jak się pozbieram, to pokażę wam chatę. Słuchajcie, teraz podejdę i pokażę wam chatę. Jaki standard, ale tak jak na początku chciałbym wam zaznaczyć, że no pomimo, że ta chata stoi pusta, no to tutaj już ma bardzo dużo lokatorów. Proszę zauważyć, to są klocki myszy. Bardzo dużo klocków myszy. No i tutaj nikt tego nie sprząta, więc widać, że no bardzo rzadko tutaj ktoś po prostu musi przebywać, albo nawet w ogóle nikt nie przebywa. Bardzo dużo pokojów, nie będę chodzić, zaglądać. Pokażę wam tylko te przestrzenie, które są otwarte z kultury osobistej po prostu, bo sam bym nie chciał, żeby ktoś mi chodził po pokojach i otwierał te pokoje i sprawdzał. Więc tak, tutaj jest sąsiad, tutaj są drzwi, tutaj jest kuchnia taka otwarta z salonem, lodówka. Zobaczcie, no jest pusto jak nie wiadomo co, no. Ciekaw jestem, dlaczego tutaj nikt nie mieszka. Pewnie mają jakąś lepszą opcję. O, i tak to wygląda. Powiem wam, że to jest tutaj problem ogromny. Jak nie mieszkasz, to myszy momentalnie się wprowadzają. Jeszcze jak masz otwarte okna jak tutaj, no to jest tragedia. Bo tych myszy polnych i nawet szczurów pewnie, to tutaj przyszło masę. W nocy normalnie czuć takie piszczenie. Takie... Nie chcę nic mówić, szanowni państwo, ale to jedzenie z poprzedniego odcinka, pod koniec odcinka, chyba mi zaszkodziło. Ewakuacja. Sąsiadkę jeszcze spotkałem. Słuchajcie. No osiedle takie przyjemne, bym powiedział. Chociaż z dala od wszystkiego, co możliwe. Taka chata. Ja spałem o tam. Osiedle prawdopodobnie chronione. Ale wiecie co jest najlepsze? Że jak wychodzisz z osiedla, to cię nikt nie pyta, od kogo wychodzisz. Tylko najwyżej jak już mają cię zapytać, to jak wchodzisz. Wczoraj łapanie stopa szło co najmniej marnie. Marnie szło. Aż zabrał mnie ten Salwadorczyk.
To jest ta stacja mojego ziomka, Uno. Ale ja paliwa do sandałów nie muszę dolewać, więc idę gdzieś w cieniu, spróbuję złapać stopa. Jedziemy na stolicę, szanowni państwo. Jedziemy do miasta Tegucigalpa. Miasta, które w XVI wieku zostało założone przez konkwistadorów, Hiszpanów, którzy znaleźli w tamtych okolicach, w tamtym miejscu złoto i srebro. No więc jedziemy, moi szanowni państwo, do Złotego Miasta. Kto jedzie, ten jedzie, bo ruch w tą stronę, co mi trzeba, to powiedziałbym bardziej niż słaby. Jedzie ciężarówka, potencjał ogromny. Próbujemy. Skręcę na stację do mojego ziomka. No i po ptakach. Ja nie chcę narzekać, ale w Hondurasie ten autostop po prostu idzie jak woda deszczowa z sandała. Ale woda deszczowa z sandała szybko idzie. To może jak błoto z sandała. Co, jakiś ptak obstrzał? Tylko tutaj jest cień, moi drodzy. Łapiemy w ogóle, o co chodzi. Tutaj Honduras powinno iść o tak. Po prostu wstajesz, wyciągasz kciuka i już jedziesz. Hej, jedziemy po złoto. Hej, się masz. A tu jest odwrotnie. Czarina honduraska. Wygłodzona. Uliczna tak zwana. To miał rację, szanowni państwo, a zabrali mnie tylko dlatego, że myśleli, że jestem z Ameryki. I pracował ziomek w Ameryce i to jest jakieś takie dość powszechne, że zabierają mnie tylko ci, którzy pracowali w Stanach. Komedia. A pozostali co? Śpią? Nie wiem. 100 km na pacę to może być trochę dużo, to może być trochę męczące, ale najważniejsze, że do przodu nóżki opalamy, solarium honduraskie, darmowe, moi kochani. Teraz dość taka ciekawa sytuacja, bo byliśmy na 100 metrach nad poziomem morza, a teraz wspinamy się na 1000 metrów nad poziomem morza, nawet w niektórych punktach będzie z 1100, 1200 i powiem wam, że odczuwalnie czuć, że jest tutaj chłodniej. Dobrze, że ciężarówki nie zatrzymałem, bo jadą tak wolno, że moi drodzy, że żal za sandał ściska. Przystanek, moi szanowni państwo, na jedzonko. Tak jak było powiedziane przez kierowcę, w trasie będziemy się zatrzymywać. Szefu tutaj chlebek kupuje, ale ja tu chcę wam pokazać, jak, moi drodzy, suszą kukurydzę. Kukurydza, zobaczcie, a wilgotna, czuć, że wilgotna. Suszą kukurydzę, tutaj dziurki, żeby od dołu też wilgoć wychodziła. Na co to? Na tortillę, moi kochani. Tutaj ziomek mówi, że tutaj najlepsza tortilla. Żeby była jasność, to nie jest tak, że od kukurydzy dupsko rośnie, tylko to jest tak, że od dużej ilości kukurydzy dupsko rośnie. Bardzo ważna kwestia jest taka, że do Afryki sprowadzono kukurydzę dla kogo? Dla niewolników, którzy pracowali fizycznie. Dlaczego? Kukurydza bardzo energetyczna w stosunku do energii, którą daje, no to wręcz uboga w składniki mineralne. Mąka kukurydziana nagrywa czy nie? Nagrywa. Mąka kukurydziana, ser, ale dziwne ciastko. Słone takie, ale nie wyrzucę, bo mnie jeszcze z samochodu wyrzucą. Trzeba zjeść. Wyobraźcie sobie, że się nie dogadałem z szefem i kupiłem na szybko, żeby nie zabierać im czasu, jedzenie i tego, a później się okazało, że oni chcą się zatrzymać w jeszcze innym miejscu. Gdzieś jadą i się zatrzymują w kilku miejscach. To ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi. Więc od razu kupiłem. Komedia. I teraz jadę z jedzeniem na pacę. Powiem tak, widoki naprawdę są mocne. Tutaj jest paki, ale z drugiej strony boję się, że trochę za bardzo mi opali nogi i ręce i będzie piekło. No ale zobaczymy, no. Zauważcie, że w środku auta jeszcze są 2 wolne miejsca, a ja jadę na pacę. Nie to, że ja chciałem jechać na pacę, tylko tak mi zaproponowano, że mogę tylko w ten sposób jechać, ponieważ w środku siedzi rodzina.
A rodzina no to żonka, no i syn. I 2 jeszcze miejsca wolne, podkreślam. I zauważyłem, że tutaj w Hondurasie naprawdę jest jakiś taki strach. Ludzie się boją. Ale zresztą, no, co tu dużo mówić. Kartele, wiecie jakie, gangi, nie gangi, rabunki, nie rabunki, to tutaj się działo i tutaj się dzieje. Ludzie boją się. Boją się kierowników i to widać, że ty na paca musisz jechać. Poziom 17 i gania z ogniem. Kręcisz sobie policję honduraską, ale i tak się nie zatrzymają. Jest sygnał. Co? Ty nie będą nas zatrzymywać, że po hiszpańsku nie habla. Co ja im mogę powiedzieć? Nic nie mogę im powiedzieć. Powiem tak. Już chyba z 3. raz otwieram to pudełko, bo moi ziomkowie, którzy prowadzą, cały czas zmieniają miejscówę. Ja nie jestem pewien tego, gdzie mogę już zacząć jeść. Czekajcie, bo tutaj koleżka się dosiadł. Ja kolegów tutaj w Hondurasie to szybciutko zdobywam. Honduraskie mięso, ciekawe z czego. Pewnie z sokoła. Wieprzowina, całkiem dobrze zrobiona. Ryż ugotowany, ale nie przyprawiony. Kukurydza. Taka mini kukurydza. Nie wiem, co to jest za warzywo. W każdym razie słodkie. No można pojeść. Do tego placki tortilla kukurydziane, żeby dupsko urosła. Smacznego. O, jaka fajna Yamaha. Jak będzie się pracowało, to taki człowiek może dorobi. Znowu nie zdążyłem zjeść. 5. zmiana lokalu. Słuchajcie, no ja ogólnie przy takim trybie odżywiania się, że trochę jem, trochę jadę, trochę jem, trochę jadę, no to ja tak daleko nie zajadę. Halo, halo. Energia odnawialna w Hondurasie na 1000 metrów nad poziomem morza. Dobrze, dobrze, radzą sobie. Ale powiem wam, że faktycznie Honduras wygląda w rzeczywistości bardziej tak ekonomicznie stabilnie niż Salwador. Im bardziej na południe, tym bardziej ta ekonomia lepsza i tym bardziej ludzie zdystansowani, co nam się za bardzo nie podoba. Jesteśmy 30 km przed stolicą Tagacialpa. Nie wiem, czy dokładnie tak się wymawia, ale wciąż nie mogę zapamiętać tej stolicy, bo jest taka skomplikowana. I tutaj już widać, że są takie, można to nazwać takimi slumsami przed dużym miastem. Chatki, które zostały wciągnięte przez aglomerację miejską i siłą rzeczy 30 km przed centrum. Zobaczcie, jak już jest to zabudowane. Proszę bacznie obserwować, bo to właśnie tutaj w XVI wieku Hiszpanie odkryli złoża złota i srebra, szanowni państwo, na obrzeżach stolicy Hondurasu. Witam państwa w Tegucigalpa, gdzieś na obrzeżach. Ja dalej jeszcze nie zjadłem obiadu. Muszę teraz wykombinować, jak się dostać do centrum na mój nocleg. Ponoć tutaj stolica ogólnie jest znana z ilości czarków na ulicy. Ja pierdzielę, to jakaś kulminacja będzie, jak ich tak dużo. Zaraz usiądziemy, zjemy i pójdziemy dalej. 10 km do hostelu, jedynego w ogóle w mieście, który kosztuje przyzwoite pieniądze, bo normalnie to noclegi jakieś po prostu są chore. Po 50, po 60 dolców. Jedyne miejsce, w którym można pospać za 15 dolców. No i spotkać innych podróżników, bo inni podróżnicy backpackersi też wybierają takie miejsca. Tańsze. No i o to w tym wszystkim chodzi. Ale chmury nie są zbyt, powiedziałbym, przyjazne, ponieważ są to chmury deszczowe, spiętrzone, więc trzeba się ruszać. No ja sobie tak w takich okolicznościach, że tak powiem, na jakimś skrawku zieleni kończę swój obiad, który jem już chyba z 3 godziny. No. Dziękuję.
do kosza. Tak rozkminiłem, że kończymy odcinek, szanowni widzowie, bo trzeba dostać się do centrum, do hostelu, więc trzymajcie kciuki. Zapraszam Was na kolejny nowy odcinek, który będzie kolejnym za dzień, za 2, a może za 3, ale prawdopodobnie za 2 dni. Więc włączcie dzwoneczek, dajcie subskrypcję, pamiętajcie o tym, bo to dla Was jest chwila roboty, jak jesteście na kanale, a dla mnie to jest naprawdę dużo. I co? Pamiętajcie, Jarek, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej, bo to też jest paliwo do sandałów. Kończymy. Ja właśnie idę w lewą stronę, żeby mnie to nie przyjechało coś, i będę próbować znaleźć autobus miejski do centrum. A wy trzymajcie się. Mam nadzieję, że zdrowi. Jak zdrowi, to dobrze. No, co to jest, ty? Ale dziwnie obrośnięte. Jakiś pasożyt? Dziwnie wygląda. Serdecznie pozdrawiam z Hondurasu, szanowni państwo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Proszę nadrobić wszystkie pozostałe odcinki w playlistach. Czołem!